Witajcie serdecznie w 5. odcinku z serii Pomysł na turystykę wiejską. W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami 6 wskazówkami, które będą pomocne podczas zarządzania czasem na Waszej agroturystyce. Będzie to bardziej film dla osób, które chcą usprawnić działanie swojej turystyki wiejskiej. Dlatego jeżeli szukasz inspiracji i chcesz ulepszyć swoją agroturystykę, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, która może Ci pomóc. Tworzenie harmonogramu, czyli takiego planu dnia. Niektóre rzeczy są bardzo elastyczne w naszym gospodarstwie agroturystycznym. Na przykład przyjazd gości nie zawsze odbywa się o jednej i tej samej godzinie. Czasami goście przyjadą z samego rana, czasami idealnie w czasie obiadu, a innym razem w późnych godzinach nocnych. Są jednak czynności, które jesteśmy w stanie zaplanować. Często te czynności dotyczą nas osobiście. Przykładowo, może to być godzina, o której wstajesz, godzina, o której robisz przerwę, godzina karmienia zwierząt, godzina meldowania i wymeldowania gości. Poza tym jesteś w stanie ustalić rzeczy, które dotyczą również Twoich gości. Mam tutaj na myśli godziny posiłków, godziny rozpoczęcia przygotowania posiłków, poszczególne prace na gospodarstwie agroturystycznym oraz godziny sprzątania domków, pokoi czy pola namiotowego. W wielu miejscowościach do dnia dzisiejszego godziny prania czy koszenia trawy są uzależnione od obowiązującej taryfy na ceny prądu. To również jesteśmy w stanie zaplanować. Najłatwiejszą metodą planowania dnia jest użycie kartki papieru. Określ na kartce papieru nazwę zadania lub czynności, przewidywane godziny wykonania każdego zadania oraz ustal priorytet. Pamiętaj, aby zadania o wysokim priorytecie były wykonywane jako pierwsze. Do ustalenia priorytetu możesz użyć metody A, B, C, D, E. Przy każdym zadaniu oznaczenie literą A oznaczają najwyższy priorytet. Zadania oznaczone literą B, C, D i E to kolejno niższe priorytety. Zadania najłatwiej planować wieczorem na dzień następny. Dodatkowo polecam korzystać z kalendarzy, w których będziesz zapisywać najważniejsze zadania i wydarzenia. Stwórz również list zadań. Będzie to bardzo pomocne przy delegowaniu zadań, o czym opowiem już za chwilę. Przede wszystkim to, co pomoże Ci w zarządzaniu czasem w turystyce wiejskiej, to aplikacje do rezerwacji i komunikacji z klientem. Często mając wszystkie portale w jednym miejscu, jest nam dużo łatwiej zorganizować cały proces rezerwacji, meldunku, obsługi gości oraz wymeldowania gości. Korzystaj z narzędzi do automatyzacji. Są takie aplikacje oraz programy komputerowe, które obsługują za Ciebie proste procesy. Mam na myśli automatyczne odpowiedzi na wiadomości e-mail, generowanie faktur sprzedażowych czy raporty podsumowujące dzień lub inny zestaw zadań wykonywanych przez nas osobiście lub naszych pracowników. Korzystaj z systemów zarządzania treścią na swojej stronie internetowej. Najpopularniejszym na świecie systemem CMS jest WordPress. Jest to bardzo elastyczne narzędzie pomagające i tak naprawdę tworzące naszą stronę internetową. Strony internetowe, które wymagały od nas zatrudniania informatyka, to już przeżytek. Dzisiaj każdy jest w stanie samodzielnie edytować podstawowe informacje na swojej stronie internetowej. Będąc przy stronie internetowej, polecam Ci stworzyć podstronę o nazwie Najczęściej zadawane pytania. To miejsce, w którym umieścisz wszystkie pytania, które najczęściej zadają goście Twojej bazy noclegowej i Twoje odpowiedzi na te pytania. To ogromna oszczędność czasu, gdy nie musisz po raz 20 w ciągu jednego dnia odpowiadać telefonicznie lub mailowo na to samo pytanie. Pamiętaj tylko, aby link do tej podstrony umieścić w widocznym miejscu
najlepiej na stronie głównej. Czy do tej pory korzystałeś z automatyzacji lub tworzyłeś plany dnia? Napisz proszę w komentarzu, co sprawdziło się dla Ciebie najbardziej podczas tworzenia planu dnia. Może chcesz podzielić się jakimiś wskazówkami z innymi? Jeżeli dzisiejszy temat i film Ci się podobają, zostaw koniecznie łapkę w górę. Aby nie pominąć kolejnych filmów z serii Pomysł na turystykę wiejską, koniecznie subskrybuj mój kanał. Przejdźmy do kolejnego punktu, czyli delegowania zadań. Na czym polega delegowanie zadań? To zlecanie lub inaczej ujmując, oddawanie części swoich zadań innym osobom. Najczęściej są to nasi pracownicy, współpracownicy lub członkowie rodziny. Głównym założeniem delegowania zadań jest uwolnienie zasobów czasu. Dodatkowe zasoby czasu, które uzyskaliśmy dzięki delegacji zadań, co do zasady powinny zostać wykorzystane na wykonanie zadań ważniejszych, czyli tych o wyższym priorytecie. Delegowanie zadań o najniższym priorytecie powinno być dla Ciebie normą. W pierwszej kolejności powinieneś skupić się na wykonywaniu zadań o najwyższym priorytecie. W turystyce wiejskiej możemy dokonać delegacji zadań na kilka sposobów. Jednym z nich jest przede wszystkim eliminacja zadań o najniższym priorytecie, czyli tych, które oznaczyłeś literką E. Kolejne, co możesz zrobić, to zatrudnienie dodatkowego pracownika, który będzie się skupiał na konkretnych zadaniach. Mogą to być prace takie jak gotowanie, sprzątanie pokoi i domków, bieżąca obsługa gości i recepcji, czy wydawanie sprzętu turystycznego oraz dbanie o porządek na terenie gospodarstwa agroturystycznego. Agroturystyka to prawie jak biznes rodzinny. Członkowie rodziny są obecni i często w jakimś stopniu zaangażowani w życie i pracę na gospodarstwie agroturystycznym. Delegacja zadań pomiędzy członków rodziny to również czynność, która znacząco może odciążyć Twoje możliwości. Równowaga między pracą a życiem osobistym. Aby zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, należy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, określ godziny pracy oraz godziny czasu wolnego dla siebie oraz dla Twoich pracowników i członków rodziny. Każdy ma prawo do odpoczynku, ale wszyscy powinni być świadomi również charakteru pracy w branży turystycznej. Czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie ustalić takich granic. Powodem mogą być zbyt małe zasoby ludzkie. Moc przerobowa jest po prostu niewystarczająca. Rozważ również zatrudnienie dodatkowego pracownika. Może to być na początek niepełna część etatu. Po drugie, musisz mieć czas na to, aby spokojnie zjeść posiłek i pozwolić organizmowi odpocząć. Nie ma nic gorszego i bardziej wyczerpującego psychicznie i emocjonalnie niż ciągłe zaangażowanie w obowiązki. To prowadzi do pogorszenia się stanu zdrowia poprzez narastający podświadomy stres. Ponadto prowadzi do spadku motywacji oraz w konsekwencji do wypalenia zawodowego. Organizm również potrzebuje wypoczynku i regeneracji. Dlatego zadbaj o to, aby posiłki, które będziesz spożywał, dostarczały wszystkich niezbędnych składników do organizmu. Jeżeli możesz, to pomiń jedzenie typu fast food i jedz dużo warzyw i owoców. Ponadto pamiętaj o systematycznym nawadnianiu organizmu wodą. Nie samą pracą człowiek żyje. Jednym z ważniejszych elementów jest możliwość spędzenia wolnego czasu z przyjaciółmi, znajomymi oraz rodziną. Znalezienie czasu na wspólny relaks poza pracą jest bardzo ważną częścią, która wpływa na jakość wykonywanej przez nas pracy. Jeżeli zmuszasz się do wykonywania swoich obowiązków, to z biegiem czasu jakość świadczonych usług zacznie spadać. W konsekwencji zaczynasz popełniać błędy i wpadasz w niewłaściwe pętle ze schematami, które sabotują Ciebie oraz Twoich pracowników.
Spędzanie czasu na rzeczach przyjemnych i relaksie pozytywnie wpływa na Twoje samopoczucie oraz motywację. Oto 3 popularne metody zarządzania czasem. Chcę się z Tobą podzielić 3 metodami, które mogą pomóc Ci w zarządzaniu czasem. Pierwsza metoda nazywa się techniką Pomodoro. Jest to technika polegająca na intensywnej pracy w sesjach trwających około 25 minut. Po sesji 25-minutowej następuje przerwa 5-minutowa na cokolwiek. To czas tylko dla Ciebie. Jednak podczas tych 25 minut powinieneś zachować maksymalny poziom skupienia się na pracy. Więcej informacji o tej technice znajdziesz w internecie. Druga metoda to metoda pracy blokowej. Polega na tym, aby łączyć ze sobą wykonanie możliwie wielu zadań. Jeżeli jedziesz do sklepu, weź ze sobą coś, co potrzebujesz zawieźć na drugi koniec gospodarstwa agroturystycznego. Jeżeli pracujesz w ogrodzie lub sprzątasz pokoje, posłuchaj wykładu z audiobooka, który pomoże Ci rozwinąć swoje umiejętności. To przydatne na przykład, jeżeli uczysz się nowego języka lub rozwoju osobistego. Najlepsze połączenia zadań zależą od Twojego codziennego trybu dnia. Sam musisz zastanowić się, jakie zadania jesteś w stanie połączyć i wykonywać jednocześnie. Trzecia metoda to zasada Pareto. Jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów, aby efektywnie wykonywać swoje zadania. Zasada Pareto polega na tym, aby w pierwszej kolejności skupić się na 20% zadań z Twojej listy, które mają 80% wpływu na działanie Twojej turystyki wiejskiej. Zgodnie z tą zasadą pozostałe 80% zadań o niższym priorytecie będzie odpowiadało tylko 20% wpływu na Twoją agroturystykę. Każda z 3 technik, o której wspominam, wymaga od Ciebie stworzenia listy zadań, o której wspomniałem na początku tego filmu. Analiza i doskonalenie procedur. Aby dobrze dopasować do siebie najlepszą metodę działania, musisz prowadzić baczną obserwację. Nie każda z metod i technik, które pomagają w zarządzaniu czasem, będzie do Ciebie idealnie dopasowana. Jedne będą dla Ciebie dziwne, inne zbyt skomplikowane. Jednak w pewnym momencie trafisz na taką, która motywuje Cię do działania i pozwoli Ci najlepiej zarządzać listą Twoich zadań. To w efekcie przełoży się na skuteczniejsze zarządzanie Twoim czasem. Pamiętaj również, aby zachować sporą elastyczność podczas procesów planowania. Zarządzanie czasem to temat, który niewłaściwie podjęty może znacząco utrudnić nasze codzienne funkcjonowanie. Bądź elastyczny i dostosuj swój plan do zmieniających się potrzeb i okoliczności. Na zakończenie postaraj się wyeliminować rozpraszacze uwagi. Rozpraszaczami uwagi są powiadomienia i dźwięki aplikacji. Skupię się na wykonywaniu jednego zadania lub jednej powiązanej ze sobą grupy zadań. Planuj swoje działania z wyprzedzeniem. Najlepiej zaplanuj cały przyszły tydzień lub co najmniej 1 lub 2 dni naprzód. Deleguj zadania i włącz automatyzację wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Staraj się ustalić realne terminy wykonania zadań. Zostaw sobie 20% dodatkowego czasu względem tego, co zostało przez Ciebie zaplanowane. W przypadku, gdy wykonasz zadanie przed wyznaczonym terminem, będziesz miał czas na to, aby rozpocząć inne zadanie lub odpocząć. I najważniejsze. Pamiętaj, aby doceniać swoje własne sukcesy oraz wykonane zadania. Nagradzaj się za wykonanie najbardziej wymagających zadań. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem i subskrybuj mój kanał, aby nie pominąć nowych filmów. Zostaw komentarz poniżej i napisz, która z metod była dla Ciebie najbardziej wartościowa lub która z metod najbardziej Ci odpowiada. A może masz jakąś swoją metodę, o której nie wspomniałem? Jeżeli chcesz podzielić się tą metodą z innymi, napisz to w komentarzu. Udostępnij ten film znajomym i do usłyszenia następnym razem.